Dzisiaj w tym filmiku chciałam opowiedzieć Wam o kilku słowach, wyrażeniach, których używamy cały czas w języku polskim, szczególnie w języku polskim nieformalnym, potocznym, więc w rozmowie z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną i tak dalej. Dlatego raczej nie używajcie tych struktur na egzaminie z języka polskiego, jeśli takowy planujecie zdawać. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Chyba nie będę przeciągać tego wstępu, bo lista jest dosyć długa, mamy aż 30 wyrażeń do zapamiętania. Zanim jednak zacznę, szybko przypomnę Wam, że transkrypcje i ćwiczenia do każdego filmiku i do każdego podcastu możecie znaleźć na moim Patreonie. Na Patreonie dzieje się o wiele więcej, bo mamy tam spotkania grupowe, spotkania indywidualne. Mamy cały czas kontakt ze sobą na naszej grupie na WhatsAppie i spotykamy się też czasem na żywo, kiedy jestem w Warszawie. Planuję już przyjazd do Warszawy niedługo, więc mam nadzieję, że zobaczę się znowu z moimi patronami, z moimi kursantami również, bo mam też kursy A1, A2 i B1. To już dla tych z Was, którzy wolą uczyć się bardziej metodycznie, krok po kroku, z moim feedbackiem cały czas. Linki do Patreona i do kursów są zawsze w opisie filmiku na dole. Naszą listę wyrażeń, które trzeba znać, jeśli chcecie rozmawiać z Polakami nieformalnie, otwiera wyrażenie jakoś tak. Kiedy czegoś nie wiecie albo nie wiecie, jak to wyjaśnić, nie jesteście pewni, jak to wyjaśnić, to mówicie, no wiesz, jakoś tak. Możemy na przykład powiedzieć, jakoś tak wyszło. No wiesz, spotkaliśmy się, zakochaliśmy się w sobie od razu, jakoś tak wyszło. Nie wiem, jak to wyszło, nie wiem, jak to się stało. Jakoś tak. Jak nauczyłaś się polskiego? No wiesz, jakoś tak. Słuchałam podcastów, oglądałam filmiki na YouTubie. Jakoś tak samo mi weszło, samo mi przyszło. Bardzo, bardzo często używamy tego ze zdaniem nie wiem. Jakoś tak, nie wiem, samo wyszło. Jakoś tak, nie wiem. Nauczyłam się po prostu polskiego. Kiedy nie wiecie, jak coś wyjaśnić, powiedzcie jakoś tak. Bardzo, bardzo często ze słowem jakoś mówimy też jakoś to będzie i to jest moje kolejne wyrażenie. Mówimy to o przyszłości, kiedy nie wiemy, co się wydarzy, ale nie jesteśmy zbyt tym zestresowani. No, jakoś to będzie, to znaczy coś na pewno się wydarzy, jakaś przyszłość na pewno będzie, a jaka? Tego nie wie nikt. Zobaczymy. Jakoś to będzie. Nie stresuje Cię podróż do Polski? No wiesz, jakoś to będzie, zobaczymy, jakoś to będzie. Kolejny zwrot na mojej liście to w stylu. Jest to słowo, którego zawsze szukam od razu w każdym języku, którego się uczę. Słowo, a raczej zwrot, to oczywiście zależy od języka. W języku polskim są to dwa słowa w stylu. Bardzo, bardzo często tak mówimy, chyba we wszystkich językach, przynajmniej w tych językach, których się uczę, które ja znam, kiedy chcecie coś opisać, ale nie do końca wiecie jak, więc troszkę uogólniacie wasz opis. Spotkaliśmy się i powiedziałam mu coś w stylu: hej, co u ciebie? Coś w stylu. To nie było dokładnie to nie były dokładnie te słowa. To było coś w tym stylu. To wyglądało mniej więcej w ten sposób. To było mniej więcej coś takiego. W stylu. To trochę jak like, something like po angielsku, albo genre po francusku, tipo po włosku i tak dalej. Bardzo ważny zwrot. Ja używam go cały czas. Kolejnym zwrotem na mojej liście jest no właśnie, łamane na dokładnie, bo bardzo często mówimy też dokładnie, ja cały czas mówię dokładnie, albo no właśnie, kiedy chcecie coś potwierdzić, zamiast mówić zgadzam się z tobą, masz rację, to dosyć podręcznikowe, mówimy po prostu dokładnie, no właśnie. To znaczy, kiedy przyznajecie rację drugiej osobie, chcecie powiedzieć, że ma rację. Bardzo często mówimy też dokładnie tak, więc powtarzamy dokładnie i tak, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że ktoś ma rację.
I żeby jeszcze bardziej pokazać, że my też tak myślimy. Dokładnie tak. Jeśli ktoś powie wam, słuchaj, język polski jest naprawdę piękny. No właśnie, cały czas ci o tym mówiłam. Polska to kraj, który nieustannie się rozwija. Dokładnie tak. W 100% się z tobą zgadzam. Często też możecie usłyszeć Polaków, którzy mówią, no tak. Oczywiście z jednej strony może nie wydawać się to żadnym szczególnym zwrotem, bo po prostu mówimy tak, ale używamy tego w sytuacjach, kiedy chcemy powiedzieć, że coś rozumiemy. Polski to język, którego warto się uczyć. No tak, ale polski to trudny język, więc nie wszyscy chcą się go uczyć. Rozumiem. Tak, masz rację, ale no tak. Rozumiem, trochę też przyznajemy rację w pewnym sensie tej osobie, pokazujemy, że rozumiemy jej punkt widzenia, że go akceptujemy. I czasem, że się z nim zgadzamy, to oczywiście zależy od kontekstu. Bardzo, bardzo często mówimy też w sumie. Kiedy mówimy w sumie, to jak sama nazwa wskazuje, jest to jakaś suma, czyli jakieś podsumowanie. Oczywiście w wypracowaniu na egzaminie możecie napisać podsumowując, ale kiedy mówimy z Polakami, to mówimy w sumie. Czy jesteś zadowolony z życia w Polsce? W sumie tak, ale jest kilka rzeczy, do których jeszcze się nie przyzwyczaiłem, czyli generalnie. Bardzo, bardzo podobne słowo to ogólnie i tego też używamy często mówiąc generalnie. Ogólnie jestem zadowolony z życia w Polsce, ale jeszcze nie przyzwyczaiłem się do kilku rzeczy. Ogólnie rozumiem już polski, ale trochę mi jeszcze brakuje do perfekcji. Często możecie nawet usłyszeć Polaków, którzy mówią cały zwrot ogólnie rzecz biorąc. Mamy takie wyrażenie i często go używamy, kiedy chcemy właśnie powiedzieć podsumowując, czyli bierzemy całą rzecz generalnie. To jest dosłowne tłumaczenie tego zwrotu, podsumowując. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że Polska to bardzo ciekawy kraj, ale nie jestem pewny, czy mógłbym tu żyć na stałe. 8. miejsce na mojej liście zajęło pewnie. Cały czas mówię pewnie, kiedy chcę powiedzieć prawdopodobnie, albo kiedy chcę powiedzieć jasne, to znaczy kiedy chcę powiedzieć oczywiście. Tu już zależy to od kontekstu. Pewnie nie pójdzie dzisiaj na imprezę, bo podobno źle się czuję. Prawdopodobnie. Raczej nie. Albo przyjdziesz dzisiaj na imprezę? Pewnie, cały czas czekałem, aż mnie zaprosisz. Oczywiście, jasne. Totalnie. Na 9. miejscu znalazło się chyba. Słowo bardzo, bardzo potrzebne w języku polskim, jeśli chcecie powiedzieć myślę, że. Myślę, że tak, myślę, że nie. Nie mówimy raczej tak w naturalnym polskim, mówimy wtedy chyba tak, chyba nie. To znaczy nie jestem pewna, pewny na 100 000%, ale chyba, raczej. Prawdopodobnie. Tak naprawdę. To kolejny zwrot, który może być troszkę pułapką dla obcokrajowców, bo nie chodzi o to, że mówimy coś naprawdę. Mówimy to jak właściwie. Tak naprawdę nie jestem pewna, czy chciałabym mieszkać w Polsce na dłużej. Właściwie. Oczywiście możecie powiedzieć tak, naprawdę, też w dosłownym tego słowa znaczeniu. Pamiętajcie, żeby nigdy nie mówić prawda. Bardzo, bardzo często to słyszę u obcokrajowców, u moich uczniów, kiedy pytają prawda zamiast naprawdę. Nie mówimy prawda w tym kontekście. Prawda to po prostu, kiedy chcecie powiedzieć o jakiejś prawdzie. Na przykład prawdą jest, że Polska to piękny kraj. Tak? To jest jakaś prawda, powiedzmy, przynajmniej moja. Ale kiedy pytacie o to, czy ktoś mówi poważnie, czy ktoś mówi serio, pytamy naprawdę. Kolejne miejsce na mojej liście zajęło słowo znaczy. Bardzo, bardzo ważne słowo, którego Polacy używają cały czas. Kiedyś nagrałam rolkę na ten temat, w której mówiłam, że bardzo często mówimy naczy zamiast znaczy. I jest to prawda. Bardzo często to słyszę u Polaków, ale dostałam sporo komentarzy od Polaków, którzy twierdzą inaczej, więc może to tylko ja i moje uszy mnie mylą. Bardzo często tak mówimy, kiedy chcemy coś wyjaśnić. To jak chcę powiedzieć, że.
Nigdy nie mieszkałam w Polsce. Znaczy, mieszkałam przez 3 miesiące, ale to było, kiedy byłam jeszcze bardzo mała. Więc kiedy chcecie coś doprecyzować. Oczywiście poprawnym zwrotem byłoby to znaczy. Nigdy nie mieszkałam w Polsce, to znaczy tak naprawdę mieszkałam. Kiedy mówimy szybko, naturalnie, to bardzo często mówimy znaczy i często dodajemy tam też do tego się. Znaczy się, naczy się w potocznym polskim. Nigdy nie mieszkałam w Polsce, znaczy się mieszkałam, ale tylko przez 3 miesiące. Oczywiście na liście nie mogło zabraknąć słów takich jak dobra i spoko. Kiedy chcecie powiedzieć ok komuś, kiedy się z kimś zgadzacie na jakąś propozycję, to mówicie dobra albo spoko, nieformalnie. Oczywiście mamy też jeszcze mniej formalne tutaj zwroty jak spoczko na przykład. I kiedy chcecie powiedzieć, że nie jesteście pewni, że trochę się wahacie, ale się zgadzacie, to mówimy no dobra, no okej. Więc kiedy dodajecie to no, to dodajecie takie zawahanie. Nie jestem pewna, nie jestem pewny, czy tego chcę, ale no dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie, to znaczy wygrałeś, wygrałaś. Robimy tak, jak ty chcesz. Bardzo ważne wyrażenie to też jakby nie patrzeć. To jak mimo wszystko. Jakby nie patrzeć, sztuczna inteligencja pomaga nam w życiu. Może nie jesteśmy jej fanami, może boimy się tych urządzeń, ale pomagają nam one w życiu. Jakby nie patrzeć. Bywa. Bardzo często Polacy tak mówią nieformalnie, kiedy chcą powiedzieć, że coś się czasem zdarza. Bardzo mi przykro, że jesteś teraz taki zmęczony. A no wiesz, bywa. Praca, życie, bywa. Możecie też wtedy powiedzieć, da się przeżyć. Kiedy chcecie powiedzieć po polsku, że coś jest do zrobienia, że coś nie jest aż tak straszne, to mówicie, no wiesz, da się przeżyć. Naprawdę masz lekcję polskiego o 6 rano? To musi być straszne. A wiesz, da się przeżyć. To tylko 1 dzień w tygodniu. Albo możecie też wtedy powiedzieć, zawsze mogło być gorzej. Zawsze możemy wyobrazić sobie gorszy scenariusz. Naprawdę masz lekcję polskiego o 6 rano? No wiesz, zawsze mogło być gorzej. Mogłem ją mieć o 5 rano. Podobne do tego bywa, o którym przed chwilą mówiłam, jest też życie. I chyba nawet wspomniałam o tym w przykładzie. Więc możecie powiedzieć życie. Tak jest. Tak się zdarza w życiu. To jest normalne. Do ogarnięcia albo nie do ogarnięcia. Więc kiedy chcecie powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić, to mówicie, że coś jest nie do ogarnięcia, a kiedy coś jest do zrobienia, to jest do ogarnięcia. Da się to zrozumieć, da się to zrobić, da się to przeżyć. Te deklinacje są naprawdę nie do ogarnięcia. Możecie też powiedzieć, da się to ogarnąć, albo nie da się tego ogarnąć. Ogarnąć to też jest czasownik. Bardzo ciekawe są te znaczenia słowa ogarnąć i ogarniać w tym czasowniku niedokonanym. Może powinnam nagrać o tym oddzielny filmik, bo myślę, że sporo czasu by mi zajęło wytłumaczenie wszystkich znaczeń tego słowa. Generalnie mówimy tak, kiedy coś rozumiemy, ogarniam, czyli rozumiem, ogarnę coś, czyli to zrobię, zajmę się tym. Ogarnąć to też posprzątać, a ogarnąć się to tak właśnie ułożyć trochę swoje życie. Jestem taka niezorganizowana, muszę się ogarnąć. Ale i tak jak mówię, ma to bardzo dużo znaczeń. Powinnam o tym nagrać chyba inny filmik. Wracając do, to już nie jest taki potoczny zwrot, ale bardzo często używamy go w rozmowie. Ja bardzo często tak mówię. Kiedy zmieniamy temat i potem chcemy jednak wrócić do tego poprzedniego tematu, to mówicie, wracając do tamtej rzeczy, wracając do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, wracając do polskiego, jak tam idzie ci nauka. Więc może to wyglądać nawet formalnie, ale mówimy tak bardzo często, potocznie w normalnej rozmowie. Na spokojnie. Jest to jeden z moich ulubionych zwrotów, których bardzo często używam. Kiedy chcecie powiedzieć komuś, żeby się z czymś nie spieszył, żeby się czymś nie stresował, to mówicie na spokojnie. No nie wiem. Podobnie jak inne wyrażenia wcześniej, może wam się wydawać, że to rozumiecie, bo to jest dosyć oczywiste, ale kiedy dodajemy do tego no,
to zmienia to troszkę swoje znaczenie. No nie wiem, mówimy zawsze, kiedy chcemy powiedzieć nie jestem pewny, nie jestem pewna w potocznym polskim. Kiedy mówimy naturalnie, potocznie, to raczej nie mówicie ach, nie jestem pewna. Mówicie wtedy no nie wiem, może pójdziemy w sobotę do kina? No nie wiem, mam bardzo dużo pracy. Oczywiście możecie powiedzieć nie wiem, ale nie jest to do końca to samo. To znaczy, no nie wiem, faktycznie wyraża tę niepewność, to, że nie podjęliście jeszcze decyzji. Może być, znowu połączenie słów, które prawdopodobnie znacie. Kiedy mówicie, że coś może być, to znaczy, że to jest akceptowalne, że to jest ok. Widzimy się jutro o 17:00? Może być. Podoba Ci się piosenka, którą napisałem? Może być. Mogło być lepiej. Kiedy zgadzacie się na jakąś propozycję spotkania czy wyjścia, to bardzo często mówimy też pasuje. Mi pasuje, zwykle kiedy odpowiadamy. Na przykład to co, spotykamy się jutro o 17:00? Pasuje? Mi pasuje. A kiedy w ogóle pozostawiacie decyzję drugiej osobie, to mówicie jak chcesz. Mi to wszystko jedno. Wszystko jedno. Jak chcesz. Albo oczywiście jak chcecie, kiedy zwracacie się do grupy. Kiedy chcecie opisać coś strasznego, to mówicie masakra. Masakra. To jest po prostu straszne. Masakra. Niczego dzisiaj nie zrozumiałam na lekcji z polskiego. Masakra. Jestem beznadziejna. Totalnie masakra. Kolejne wyrażenie to szału nie ma. To kiedy chcecie powiedzieć, że nie było to nic specjalnego. Podobał Ci się ten film? No wiesz, szału nie ma, ale warto go zobaczyć, bo jest nominowany do Oscara. A kiedy coś było słabe, to mówimy, to była lipa. Lipa to jest drzewo, generalnie jest to rodzaj drzewa, ale to też znaczy, że coś jest słabe, że coś jest niefajne, beznadziejne. Beznadziejne, no właśnie, powiedziałam już to słowo. Beznadziejny to taki, który jest bardzo zły. Trudno to wytłumaczyć, bo dosłownie to tak jak taki, który nie ma nadziei i trochę coś w tym jest, bo to taki, który już nie ma w nim żadnej nadziei, bo jest naprawdę bardzo zły. Ale bardzo często mówimy tak o talentach. Kiedy mówicie, że jesteście w czymś beznadziejni, to znaczy, że w ogóle nie jesteście do tego zdolni. Jestem beznadziejna z języka polskiego, jestem beznadziejna z matematyki, albo beznadziejny w rodzaju męskim oczywiście. I mówimy tak też w przysłówku. Było beznadziejnie, czyli było źle. Beznadziejnie mi poszło na egzaminie, beznadziejnie napisałam tę maturę. Było beznadziejnie na naszym spotkaniu, w ogóle się strasznie nudziłam. Kiedy chcecie powiedzieć bardzo w sposób potoczny i kiedy to jest bardzo, 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 to mówimy mega albo totalnie. Totalnie znaczy też, że się z czymś zgadzamy. Ale możecie też tego użyć jako bardzo. Możemy mówić, to było mega super, to było totalnie niesamowite. Oczywiście potocznie w rozmowie, nie piszemy tego na egzaminie na pewno. Mówiłam już o tej prawdzie i o pytaniu naprawdę. Pamiętajcie, że potocznie mówimy serio? No co ty? To jeszcze bardziej potoczne. I to zamyka moją listę 30 wyrażeń z polskiego potocznego, które musicie znać. Więc pamiętajcie, że są to słowa, wyrażenia, których używamy cały czas po polsku w rozmowie i jest ich bardzo dużo. Kiedy zaczęłam o nich wszystkich myśleć, to jest ich naprawdę sporo, więc koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy podoba Wam się taki styl filmików. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy znaliście już te słowa, więc to też napiszcie mi w komentarzu. Dziękuję bardzo moim patronom z całego serca, tym, którzy wspierają ten projekt i dziękuję oczywiście Wam wszystkim, którzy obejrzeliście ten filmik. Jest mi bardzo, bardzo miło, że jesteście tu ze mną. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, o polubieniu tego filmiku, bo jest to oczywiście najprostsza forma wsparcia mojego projektu, ale pamiętajcie, że linki do Patreona i do kursów są na dole w opisie filmiku. Dziękuję Wam jeszcze raz i słyszymy się w kolejnych podcastach, widzimy się w kolejnych filmikach. Dziękuję Wam, trzymajcie się. Pa, pa!